pracownia in vitro laboratorium. Wow! Pewnej nocy natrafiłem na opuszczony pałac, który okazał się być otwarty. Ponad stuletnie mury skrywają wiele pomieszczeń. Rozległe podziemia są niczym labirynt. Znalazłem nawet dawny skarbiec. Najdziwniejsze było laboratorium, które mieściło się na parterze. Miało specjalne chłodnie na próbki. Na dodatek był tam jeszcze prąd. Miejsce wygląda, jakby od dawna nikt tu nie mieszkał. Lecz w jednym z mieszkań zauważyłem produkty sprzed 2 lat. Oglądajcie do końca. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Dobra, także siemanko, jestem właśnie w opuszczonym pałacu. Powiem wam szczerze, jest to dosyć dziwny pałac, ponieważ w piwnicach są jakieś chłodnie. Jest tutaj też laboratorium, które jest opisane jako laboratorium in vitro. I generalnie dosyć zawiła architektura. Jestem w nocy, aby nadać klimatu tego miejscu. No i oczywiście nie jestem sam, jestem właśnie z ekipą Explorite. Także chodźmy zobaczyć, co tutaj się kryje. Patrzcie na to, że działa tutaj światło normalnie. Także pałacyk piękny. Tutaj jest kolejne jakieś pomieszczenie. W ogóle zobaczcie, że na ścianach są gniazdka ethernetowe, więc podejrzewam, że tu musiała być jakaś, nie wiem, część biurowa. Tutaj też jest jakiś sygnalizator optoakustyczny i do tego jakieś 2 odbiorniki. Łazieneczka. Całkiem długi korytarz. Tutaj też dalsza część biurowa i jakżeś pan tu wlazł, obiekt zwiedzony. Jakieś numery. Listy 2018. Przemieść. Co? Jakość, wykrzykniki. Więc, że niezbyt konkretne polecenia. A to jest jakaś ładowarka, zasilacz od jakiegoś urządzonka. O, mebelki, kolejny zlew. Kurno, dziwne miejsce. Chodźmy dalej. Zobaczcie, jak pomalowany grzejnik. No w ogóle historia tego pałacu jest taka, że jest to XIX-wieczny pałac, który już wielokrotnie zmieniał właściciela. Przez to też jest zróżnicowany styl tego miejsca, bo każdy dokładał swoje rzeczy. Nawet jeden z budynków dobudowanych nawiązuje do takiego chińskiego stylu. No, więcej nie chcę wam zdradzić, że jak wam powiem konkretną nazwę, to zaraz powiem wam praktycznie na miarę na ten pałac. Zobaczcie, jaki pies kaflowy, niestety zniszczony. Tutaj jest kolejny, z kolei zielony. Naprawdę fajny klimacik. Ja zerknę przez okno, co się dzieje. Nic nie widzę na horyzoncie. Tu zresztą też, więc myślę, że jest w miarę bezpiecznie. Zobaczcie na tych sufitach, jakie zdobienia. Fajne takie płaskorzeźby. Tam jest jakiś bocian, pelikan, czy co tam innego. To jest w ogóle ciekawe, czy to działa. No, nie wszędzie działa tutaj prąd. W ogóle fajne są to takie drzwiczki, szafki z takimi firaneczkami. Trochę wygląda, jakby to miało być jakieś tajemne przejście. Ciekawe, czy tutaj też nie działa światło na korytarzu. No nie wszędzie jest ten prąd. Wydaje mi się, że to po prostu zostało powyłączane. To jest jakiś proszek. Siarczan magnezowy. Czyli sól gorzka. Ale tak w pierwszej chwili, jak widzimy jakiś biały proszek, to można sobie pomyśleć, że to jest nie wiadomo co. A to po prostu siarczan magnezowy. No, klimacik niezły. No, zobaczcie. Tu jest taka zupełnie inna część, taka mniej jakby oficjalna. Pracownia in vitro. Ja pierdzielę, widzicie to? Pracownia in vitro laboratorium. Kurczę blade. Jakieś szafy sterownicze. Zobaczcie na to. Regał 10, regał 9, regał 7, 8. Kurczę. Ale jaja. To co oni tutaj trzymali? A, jest jakiś wentylatorek. Jakieś świetlóweczki fajne.
Tutaj pewnie czujniki temperatury od całego tego systemu i w ogóle jakie parowniki wielkie. Że to musiało być nieźle chłodzone. No ciekawe, ciekawe. Wyłącznik główny. Wow. Sprawdzanie lamp. Jak wyłączyć wentylator? Zobaczcie, bo się włączyły się te termostaty. Na rzecz oświetlenia regałów załącz. Załączenie sygnalizacji faz to nie działa. A to się nad tym chce ruszyć. Wyłącznik oświetlenia, wyłącznik główny, wyłącznik wentylatorów. Ach. No dobra. Właśnie działają jakieś termostaty, pokazują 14 stopni. W sumie to by się zgadzało ze stanem faktycznym, co aktualnie się dzieje tutaj. Ale ja bym chciał te regały podświetlenia włączyć, w sensie... Wszystkie żarówki są zepsute? Nie, no to styczniki hałasują. Słychać, że... Wyłączymy to na razie. Z cyklu Nie bawcie się prądem. Takie szybkie sprostowanie. Kilka tygodni później wróciłem do tego miejsca z Filipem z kanału Phantom Frame. Film jest w ogóle u niego na kanale. I stwierdziłem, że jeszcze raz spróbuję uruchomić te regały. I tym razem zobaczcie, co się stało. Może da się, żeby coś tam się zaświeciło. No uprawnienie do 1 kV. Coś się włączyło. Coś tam się włączyło. Sprawdzenie lamp. Chyba nie tylko sprawdzało lampki. Wow! Miałem nie dotykać, ale się nie mogłem oprzeć. Ale wtedy nie udało mi się włączyć tego światła, a teraz już działa. Nie dotykaj lepiej regałów, mogą być pod napięciem. Wiem. No, dlatego mówię, nie dotykaj. Dobra. Także wiecie, co robi czerwony przycisk? Subskrybuję. No nieźle. Dobra, już wystarczy. Jesteśmy w laboratorium. Wydaje mi się, że ta kartka trochę jest błędna, ale zobaczcie na to. Działa światło. To jest po prostu niesamowite. Musiały być takie stoły laboratoryjne. To pewnie jest jedna z takich szafek. Reszty pewnie brakuje. Ale kurczę, jest klimacik, jest. Patrzcie na to, rok 2008, 1997, rok 2000, 2007, 2008. No generalnie to by pasowało pod to, że ten pałac przez jakiś czas miała pewna firma. Możecie się domyślać jaka, bo logo jest praktycznie wszędzie. I potem ten pałac został sprzedany w 2013 chyba, tak? Jakoś coś takiego. W 2013 był wystawiony na sprzedaż. No to ktoś musiał go kupić w takim razie. Nie wiadomo kiedy, ale... No patrz, ten ogrzewacz taki akumulacyjny. Tak jak w okrąglakach. Dzięki czemu zbankrutowały. Tak, bo prąd był tani. A teraz mamy drogi. Hodowla odpornościowa. Kolejne takie szafeczki. Ja pierdzielę. I kolejna taka lampa. O, zobaczcie, co tutaj jest, tak teraz zauważyłem. No tak, tam były chłodnie, a tutaj mamy zestaw sprężarek, które tworzyły tak zwaną wodę lodową, czyli ten po prostu schłodzony czynnik do tamtego układu.
Ale jest to sterowanie. Powiem szczerze, słabe miejsce na to, bo tutaj jest laboratorium, przecież to strasznie musiało hałasować. Trochę głupio. Kolejne pomieszczenia. Tutaj mamy 89, tu też 89, tylko że jakaś data 7, 8. Aha. I to był kolejny taki magazyn. Nie ma tutaj już okien. To jakiś boiler musiał być. Co to jest? Jakaś taka dziwna szafka. Tutaj miejsce na gniazdka. Miejsce na 2 świetlówki. No ciekawe, do czego to miało być. Możecie mi podpowiedzieć, cóż to za taka dziwna komora. Jakaś chłodnia? Nie, jakaś taka lada chłodnicza, taka trochę dziwna, z taką dużą górą. A i to jest ta... Dobra. Przejdę teraz na górę. Zobaczcie, jak ten sufit wygląda. Tak nie za ciekawie, szczerze mówiąc. Ogólnie cały ten pałac jest w miarę wysprzątany. Kolejne okno. Kolejny balkonik. Kolejne większe pomieszczenie. Ale za oknem, kurczę, nie jest źle. Bo wydaje mi się, że dużo drzewa zasłaniają, całe szczęście. No tak byśmy byli praktycznie na tacy, gdybyśmy widzieli jakiś budynek gospodarczy. No, zobaczcie, że tutaj niestety czas działa na niekorzyść i wszystkie przecieki w dachu niestety przekładają się na kolejne kondygnacje. Tutaj jest kolejny taki piec kaflowy, niestety również zniszczony. A, są drzwi. No tak, takie budowanie, że można w pętli chodzić. Jaki stary układ. A tu jest? A, też szafa. Podobnie jak piętro niżej. Chodźmy tutaj dalej. Zobaczcie, jaka kuchnia. Dosyć mocno zniszczona. A, i to jest łazienka. I z kolei taka wanna, ale to jest zwykła wanna stalowa. Nie żadna tam żeliwna. Tak powiem szczerze, takie świecenie to trochę przypał. Tutaj, dobra. I tutaj mamy strych. Ups. Też tak wyłączam czasami to światło, żeby zerknąć, czy z zewnątrz nie ma jakiegoś światła. No, także strych wygląda jak strych, czyli jest tutaj wełna, pewnie wełna szklana albo mineralna porozrzucona i w sumie tyle. Na te belki pomiędzy, czyli będę jak już dostawał na te główne belki, bo na te deseczki pomiędzy no to zbyt duże ryzyko, ponieważ można skończyć tak jak tam, czyli zobaczcie, że jest po prostu dziura. Pamiętacie tą klatkę schodową obok laboratorium? Okazuje się, że ona prowadzi prosto do mieszkań. Ogólnie do tych mieszkań dało się dojść przez strych, ale wcześniej tego nie wiedziałem. Także oszczędzę wam drogi i widzimy się na tej klatce schodowej. Skrętki komputerowe puszczone po schodach. Jakieś bezpieczniki, inne pierdółki. Działające światło. Dalsza część strychu, a raczej tego innego strychu. O kurczę, zobaczcie jaki kantorek. Są normalnie jakieś rzeczy. O, świętoobrazek. Kolejna jakieś musztardy. Płyn Tymek. Tymek to nie imię, Tymek to płyn do naczyń. To jest normalnie takie mieszkanie. Ja pierdzielę. Jakie fajne tam światełko.
Okej. Czyli tak to wygląda. Tu jest takie typowe mieszkanie z lat 80. Kolejne łóżko. Pięknie ten żyrandol wygląda. Dobra. To jest kolejne mieszkanie. Wiecie, że są przewody od licznika energii, tylko zmostkowane. I to jest łazieneczka z zameczkiem od drugiej strony. A to jest drugie mieszkanko. O kurczę. Zobaczcie, jaka duża sala. Pokoik z balkonikiem. I na zewnątrz ani żywej duszy. Tu nie wchodziliśmy. To jest kolejne mieszkanie. Oczywiście też pewnie prądu brak. Każde w innym stylu, ale każde z tego samego okresu. Zobaczcie na to. Jakaś szafa. No to typowo takie mieszkalne. Patrzcie, jakieś ukraińskie napisy. No ogólnie właśnie te daty wskazywały na to, że ktoś tego jeszcze przez chwilę używał i być może jak była to taka pomoc dla Ukrainy. Właśnie stąd te rzeczy sprzed 2 lat. Jakiś pasztecik, jakaś woda i tak dalej. No, tam światła w oddali, ale nie te światła. I kolejny taki pokoik, tu była kuchnia raczej. Chodźmy piętro wyżej. Jest po prostu strych. Dobra, chodźmy do piwnicy. Etap piwnica. To jest jakiś pstryczek, który niestety nic nie robi. Mimo żarówki zostały pozabierane. Tamta piwnica ciągnie się dalej. No to nie jest tylko to jedyne pomieszczenie. Zobaczcie, jak zakratowane. I znowu mamy jakieś elementy tutaj, można powiedzieć, automatyki. Tutaj trochę wyolbrzymiając. No wiem, że nie jest mądre włączyć takie rzeczy. Zobaczcie, jaki wielki kątnik. Fujka, on jest jeszcze żywy. To jest pewnie jakiś wyłącznik taki główny. Widzicie? To też żyje. To jest wyłączone. Ale to ma zasilanie już tutaj. Doprowadzone. I to jest też elementy tutaj systemu chłodniczego, czyli musiała być tutaj jakaś chłodnia, no mroźnia raczej nie, raczej chłodnia. No, patrząc na wygląd tego pomieszczenia, bo raczej minus 25 to by tutaj nie zrobili. Jeszcze mogliby zrobić, ale to musiało cały czas działać. Ale zobaczmy na rok produkcji. Powierzchnia, widzicie, numer, a rok 86. No tak, czyli końcówka lat 80. I zapewne przez te, nie wiem, 10 lat, 15 miała to właśnie ta firma zajmująca się różnymi nawozami i tak dalej, roślinkami, czyli typowo dla rolników. Matko, jakie drzwi jak do lochu. Oho, to jest kolejna taka jakby alna piwniczka. Przejdźmy dalej. Piwnice nadal się ciągną. Ja pierdzielę. Strasznie to wygląda. Zobaczcie ten strop. Zresztą widzicie, słomiany zapał. Skrzynka z bezpiecznikami. Oczywiście to taka starego typu. Co często w fabrykach można było widzieć całe takie szafy poskładane z tego. No, strop nie ma się dobrze. Jest niestety drewniany. No i pod wpływem wilgoci, czasu i różnych wypaczeń po prostu się sypie. A tutaj jest... Kurczę, tam jest jeszcze dalej coś? Kurczę, jak to jest chodzenia. Ciekawe, dlaczego tu są takie klatki. Czy tutaj
Kurczę, patrzcie, jeszcze są kolejne takie jakby komórki, które są de facto puste. Wow. A to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie na te drzwi, których tak naprawdę nie idzie ruszyć. To są drzwi jak do takiego skarbca jakby. Zobaczcie na to tutaj. I te różne ozdoby. To jest na pewno sprzed, kurczę, nie wiem, początku ubiegłego wieku. Zobaczcie na ten safe. No, ktoś go tutaj już nieźle rozpruł. Jest przerdzewiały. Wygląda jak z XIX wieku, naprawdę. No, drzwi też ani rusz. No, to jest naprawdę niezłe znalezisko. To jest, kurczę, prawdziwy safe. Zobaczcie nawet na tą kratkę w tym skarbcu, nazwijmy to, że też jest taka zdobiona. Więc to jest na bank rzecz sprzed, kurczę, 100 lat. A, i kolejne pomieszczenie. I wracamy do tego głównego. A tu mamy kolejne jakieś. O, zniszczony telewizor, zniszczony więcej telewizorów. O, są w ogóle pompy. Ciekawe, czy światło działa. A, to nie jest włącznik. Czyli pewnie światło jest nadrzędnie sterowane. Nie działa. Może to dobrze, bo ten stan tej instalacji jest po prostu tragiczny. Aha, dotarliśmy do kotłowni. Zobaczcie. Mamy taki mały warsztat. Jest oczywiście kocioł. Widać, że opalany węglem. Kolejna jakaś reklama stara. Żarówki takie, znaczy nie są żarówki, to są tak zwane miksy. To jest połączenie lampy rtęciowej i takiej żarówki jakby. Rtęciowo-żarowe. Szafka pracownicza. O kurczę. I kupa opału. No i stare książki Tepsy z roku 2003. Więc widać, że już ktoś wtedy musiał to sprzątać. Światło oczywiście nie działa. I patrząc na stan tego, może i to dobrze. A, 2008. Tutaj jeszcze tyle pamiętam przez jakiś czas, jak ta firma działała. Chyba, że kolega miał internet z tego. Tam leży jakieś radio samochodowe i też kolejne papiery. I... aha. I tutaj są drzwi na zewnątrz. Naprawdę mocno zagmatwana architektura. Jakieś łazienki. Ja pierdzielę. Zobaczcie, jak to wygląda. Taka łazienka jak w jakiejś katowni. No nie wiem, czy to jest przyjemnie się kąpać. Straszne są te prysznice. Aha, tam jest wyjście, czyli przeszliśmy do drugiego skrzydła. Kolejne wejście. I o. I trafiliśmy do kolejnego magazynu. Tym razem magazynu usianego skrzyniami, wielkim banerem i grille z pełnym wyposażeniem. W sumie ja zjadłem grilla, nie wiem jak wy. Ciekawe okienko. Jakby tu kiedyś miała być jakaś kuchnia, a tam nie wiem, taka ala stołówka na przykład dla obsługi. Raczej z tej strony była kuchnia, a tam taka pewnie stołówka jakby w poprzednim wcieleniu tego pałacu. Niezła kuchnia. Zobaczcie, że w ogóle ta kuchnia już jest tak wybrzyczona, że zapewne osiada.